Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj Martin poprowadzi prezentację, tak jak już wcześniej zostało powiedziane, na temat spekulacji na DAX-ie niemieckim. Przedstawi bardzo fajną strategię, taką day tradingową, ze szczegółami całej tej strategii. Postaram się dla Państwa jak najlepiej przetłumaczyć tą prezentację. Miałem okazję z Martinem w Niemczech wspólnie pracować w biurze tradingowym przez ponad 2 lata. Martin, hello. Hello. When we welcome you in Poland, it's not your first time here. Right. We could see you last year in Zakopane. Right. So we expect a nice presentation. Okay, cool. So thank you very much. Thanks for having me here today. It's a big honor for me to speak here in front of you. So the time is short, so I think we just start. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. To dla mnie ogromny zaszczyt występować tutaj przed Państwem. Nie mamy zbytnio dużo czasu, więc pozwolę sobie zacząć. Okay, at first we do have to start with a small risk disclosure. Trading is risky. You only should trade with capital that you can afford to lose. If you're not real professionals, it's going to be very, very risky to try to earn money in day trading. So that's just the risk disclosure. Trading, jak wiemy, jest ryzykownym biznesem, więc pozwolę sobie tutaj zaprezentować Państwu taki risk disclosure. Okay. So, I'd like to say hello again. My name is Martin Goersch. I'm a professional trader from Germany. I'm doing my living with trading for around 12 years now, and for more than 6 years I'm started to teach other people how to trade. Raz jeszcze się przedstawię, nazywam się Martin Goersch, jestem na rynku od 12 lat, zajmuję się handlem na rynku i również prowadzeniem szkoleń, jeśli chodzi o day trading. So what I do is I'm trading my own accounts, and I'm working for a Swiss asset management company trading customers' accounts. And I'm specialized in the futures markets, so I'm trading indices, commodities and currencies as futures. And today we're going to talk about the special day trading strategy only for the DAX. Pracuję dla szwajcarskiej firmy, zajmuję się prowadzeniem własnego konta, czyli gram na własnym rachunku, ale także prowadzę rachunki klientów, więc dzisiaj przedstawię bardzo ciekawą strategię na DAX-ie niemieckim. Okay, today's topics. We just start with a small overview of the trading process, the normal trading process for every trade I'm entering in the market. Więc dzisiejszy temat już tutaj został podany. Zajmiemy się najpierw omówieniem pokrótce procesu tutaj na tej właśnie strategii. As the second, I'm going to lose some words about risk management, about how big your position should be in the maximum without getting the risk of going bankrupt. Również tutaj zaprezentuję temat, jakim jest zarządzanie ryzykiem i przedstawię tutaj moje wyliczenia, które nie pozwalają mi przetrwać na tym rynku, nie pozwalają mi zbankrutować. The third topic is going to be the trading strategy itself. I'm going to reveal it in every detail and show you what situation should be on the market that I take a trade in the DAX for this certain strategy. Następnie przejdę w punkcie trzecim do już samej strategii. Omówię dokładnie z detalami, jak ona wygląda. If we still have time in the end, I'm going to finish with some words about trade control, how to look at your trades after you've finished trading for the week or for the month. I'm not sure if we can make it because it takes some time to translate all the time. So we do our best and hurry through the presentation. Więc nie wiem, jak będziemy stali z czasem, ale jeżeli się wyrobimy, to zaprezentuję również mój dziennik transakcyjny, jak kontroluję swoje transakcje, patrzę na krzywą kapitału, jak zarządzam w ogóle pozycjami. So let's just start with the trading process. Więc zacznijmy od procesu tradingowego. There are several parts you have to do before you enter a trade. The first one is you have to analyze the markets. Jest kilka czynności, które musimy wykonać przed otworzeniem transakcji, więc pierwsze skupiam się na odpowiedniej tutaj analizie rynku.
So there are quite a lot of things you could do to analyze. You could look for chart formations, you can look for the trend, you can look for the sentiment, for seasonalities in the markets. There are a lot of different things for doing your analysis, and I'm showing you later which one are important for the strategy that we're talking about today. Więc najpierw skupiając się na analizie, możemy tutaj wykonać dużo czynności, jak patrzeć właśnie na trend, kierunek rynku i tych rzeczy, jakie sprawdzamy, może być dużo, natomiast ja pokażę, co ja sprawdzam dokładnie w tej strategii i na co zwracam uwagę szczególnie. So when you finished your analyze, you know in which direction you want to trade. We only have three possibilities. We can go long in the market, we can go short in the market, or we stay flat. And that's our analysis we need helping us to make this decision. Więc najpierw robimy analizę, która ma nam odpowiedzieć na pytanie, co chcemy na tym rynku robić. Czy mamy trzy możliwości. Wejść w transakcję tutaj długą, wejść w transakcję krótką i też ta analiza powie nam, czy powinniśmy pozostać zupełnie poza rynkiem. The next decision we have to take is how big should our position be. We are going to talk about this later. How big should your position be in a certain situation? W następnej części przedstawię, jak powinna być duża pozycja, żeby otworzyć transakcję, jaką wielkością pozycji powinniśmy tutaj handlować. Then after doing the analysis and knowing in which direction I want to trade and how big my risk should be, I should choose a suitable strategy for the certain market situation. There are several strategies that I'm using on the DAX, and today I'm going to show you the first of these strategies. This is called Annapurna. Następnie tutaj przedstawię strategię, bo po analizie rynku też sam decyduję, jak chcę być agresywny na tym rynku, czy w ogóle chcę być agresywny na tym rynku i tutaj zaprezentuję strategię, którą nazywam, pierwsza strategia to będzie Annapurna. So the last point of our trading process, after we have finished all this and after our trade is flat again and we're out of the market, we have to do something I like to call trade control. We have to check which of our strategies are working good at the moment, which is not so good, which market is a good market for me. There are situations where I'm able to earn a lot of money on the DAX, but maybe I lose money on the euro dollar at the same time. So I always have to check and have to know which strategies are working in which market at the moment. Więc w następnej kolejności wybieram odpowiednią strategię dopasowaną właśnie do rynku. Warunki są na rynku oczywiście zmienne, więc muszę też wiedzieć, w jakim momencie wybrać jaką strategię. Okay, so that's the trading process in the raw. The next thing we're going to talk about is the risk management. One very, very important point, because it's important for every strategy that you are trading, not only for the one I'm going to show you, but for every strategy that you are trading. You need a certain risk management to be able to stay in the market and not going bankrupt during your trading habits. W następnej kolejności ze szczegółami tutaj omówię zarządzanie ryzykiem. Dla mnie bardzo ważne jest, żeby brać takie ryzyko, które wyeliminuje prawdopodobieństwo bankructwa na rynku. Okay, let's assume you have a hit rate of 50%. To be honest, this is around my hit rate. I normally am somewhere in the part of 45 to maybe 53-54% profitable trades, not more. So this means every second trade I'm taking is a loser. Więc tutaj prezentuję swoją skuteczność na rynku. Ona wynosi około 50%. Oczywiście nie każdą transakcję tutaj wygrywam. That's actually not a problem, because what I'm doing is when I'm winning, I try to earn more money than I lose when I'm losing. Biorąc pod uwagę tą skuteczność, zawsze staram się skupić na tym, żeby zarabiać zdecydowanie więcej na transakcjach niż tracić na nich. So what I have to do now is I have to think about what could happen in the worst possible case.
You know, when I'm doing a trade, I know I have a probability of 50% to have a winner and 50% to have a loser. So, but what is going on in the process of trading? How big is my probability for losses in a row, one loss after the other? Więc zawsze biorąc pod uwagę tą statystykę i wchodząc w trade jestem świadomy tego, że mam 50% na wygranie bądź też na przegranie tej transakcji, więc to, na czym się muszę skupić w tym momencie, to muszę tutaj zobaczyć, ile mogę mieć przegranych transakcji z rzędu. To jest bardzo istotne dla mnie. And what we have here is the probability for losses in a row with the 50% hit rate. And you see the probability for 10 losses in a row is 0.1%. Tutaj w lewej kolumnie widzimy prawdopodobieństwo strat z rzędu, więc jeżeli przyjmiemy moją skuteczność 50%, to widzimy, że tutaj mogę stracić 50, w pojedynczej transakcji 50%. Natomiast jeżeli tutaj popatrzymy na punkt numer 10, czyli 10 z rzędu transakcji stratnych, 11 transakcji tutaj stratnych, to wiem, że prawdopodobieństwo w 1000 wykonanych transakcji wynosi tutaj 0, czyli przyjmujemy, że jeżeli nie możemy mieć 11 transakcji stratnych w tej strategii. So 0.01% actually is not much. But as a day trader, I'm doing around 4 trades a day. We have 250 trading days a year. So all over, we are going to make around 1,000 trades in one trading year. And if I'm thinking about, okay, the worst that could happen to me is 10 losses in a row. So I'm risking 10% of my account on each trade. This should be no problem. But as you see here, in 1,000 trades, a probability of 0.1% means that I once have this losing series in a row. And if I'm risking 10% of my account, I will definitely go bankrupt in the first trading year. Więc ja robię sobie takie założenie, przyjmuję, że w ciągu roku wykonuję około 1000 transakcji, więc jeżeli przyjmę, że w każdej pojedynczej transakcji będę ryzykował 10%, co wcale mogło być całkiem niezłe, ale okazuje się, że na 1000 transakcji prawdopodobieństwo, że biorąc ryzyko 10%, okazuje się, że w ciągu pierwszego roku mogę trafić, prawdopodobieństwo zrobienia 10 transakcji z rzędu przegranych wynosi przynajmniej, trafi się przynajmniej raz, więc już w pierwszym roku mógłbym zbankrutować. So and actually, I know that in a good phase, maybe I have a hit rate of 55%, 56%, but there are sometimes situations on the market that are really difficult to trade when the market is moving sideways all the time and there are no really trends. Maybe sometimes I have to work with a hit rate around 33%. That's the worst that could happen to me. I do have trading months with 7 losers out of 10 trades. Więc wiemy, że rynki są zmienne, czasami ta skuteczność może wynosić około 55%, czasami kiedy rynek jest, mówimy o rynkach trendowych, kiedy rynek jest boczny, możemy mieć gorszą tą statystykę, więc przyjmijmy, że moja skuteczność wynosi wtedy około 33%. And now if I take this list, and I'm taking a look in 1 year, 1,000 trades with a hit rate of 33%. I see that it's even possible to have 18 losers in a row. Więc przyjmując teraz takie założenie, że moja skuteczność wynosi tylko 33%, okazuje się tutaj z rachunku jakby prawdopodobieństwa, że biorąc pod uwagę 1000 transakcji, czyli cały rok transakcyjny, mogę mieć 18 transakcji z rzędu stratnych. Może się taka rzecz wydarzyć. So actually, why am I telling this to you? You know, I'm standing here as a professional trader and we're talking about losers and not about winners. So where's the deal? I'm showing this to you because it's critically important that you understand that losing is part of the trading game.
Dlaczego to mówię? Tutaj stoję przed wami jako profesjonalny trader i mówię tutaj o stratnych transakcjach, a nie o zyskownych na razie, ale mówię wam po to, żebyście zrozumieli, że straty są oczywiście częścią tego biznesu. So and if we take this bad hit rate that's really possible into consideration, we will see that even if we're just risking 6% of our account, we will get bankrupt in the first year. 6% with 15 losses in a row and our account is gone. So 6% is still too much for risking on a trade. Więc już teraz nie ryzykuję 10%, ryzykuję 6%, ale okazuje się, że mogę znów trafić 15 transakcji pod rząd stratnych, więc jak statystyka tutaj pokazuje, biorąc pod uwagę 1000 transakcji, cały czas mogę tutaj w ciągu pierwszego roku zbankrutować. So, and we actually have one more thing that we have to take into consideration when we talk about the losing side of trading. Continue. Shall I continue? Okay. So what I want to show you is this sentence. The most important thing about making money is not to let your losses out of hand. Więc tutaj cytując Marty Schwartz, możemy tutaj dowiedzieć się, że największą rzeczą w robieniu tutaj, w zarabianiu pieniędzy nie jest pozwolenie po prostu wypaść jakby z rynku. And the reason for that is very simple. You have to think about if you're starting with an account size of maybe 20,000 Polish zloty. And you're getting into a drawdown and you're losing around 20% of your account. Your account size goes from 20,000 Polish zloty to 16,000. But if you start now with trading with 16,000, you have to earn 25% on your account to be on the break-even point again. Tutaj możemy przyjąć taką bardzo prostą kalkulację. Jeżeli będziemy ryzykować, bo powiedzmy naszym początkowym kapitałem będzie 20 000 złotych i stracimy 20% naszego kapitału, to będziemy mieli 16 000 złotych. Następnie musimy, żeby wyjść break-even, czyli wyjść na zero, musimy na tym kapitale zarobić 25%. So, as you can see, the bigger your drawdown gets, the more you have to earn again to be on the break-even. A 50% drawdown means 20,000 go down to 10,000. Now your account size is 10,000. You don't have to earn 50% to get back the percentage you lost. You have to earn 100%. You have to double your account to get to the break-even point again. So the bigger your drawdown is, the higher is your probability that you will not get your money back. Więc tutaj przyjmując takie proste założenie, że jeżeli stracimy z 20 000 złotych 50% za kapitału, zostanie nam 10 000 złotych, to żeby wyjść w tym momencie na zero, musimy zarobić 100% tego kapitału. Także im więcej tracimy, tym bardziej zmniejsza się szansa odrobienia tych pieniędzy. So, in my managed accounts, if you're managing other people's money, there is a red line normally where you should stop trading or where the law says you have to stop trading, and this is with 30% loss. Więc ja mam taką granicę, którą nie chciałbym w ogóle przekroczyć, to jest 30% obsunięcia na kapitale. I teraz posłużę się tym wyliczeniem właśnie do kalkulacji mojego ryzyka. So what I'm doing is I try to get my risk on each trade so small that my biggest drawdown will not reach this 30%. Więc teraz będę starał się do tego dobrać taką wielkość pozycji i tak zarządzać swoim kapitałem, żeby nie dopuścić do strat powyżej 30% na kapitale. And I can do this very easy in the way that I'm not risking more than 1.2% of my account on each trade. Więc to jest bardzo proste, więc teraz kalkulując wielkość pozycji w pojedynczej tutaj transakcji, ona nie może być większa niż 1,2% w pojedynczym tradzie. The reason is
we say 30% is maximum drawdown that I want to take, not more. And we said that with a 33% hit rate, the maximum loss series I have to take into consideration is 25 losses in a row. So if I'm making 25 losses in a row with 1.2% risk on each trade, I've lost 30% of my account. I still have 70%, and that's the worst that could happen to me. Więc tutaj widzimy bardzo proste założenie. Jeżeli przyjmiemy, że moja skuteczność jest 33%, a maksymalny drawdown musi wynosić może wynosić 30%, więc tutaj 30% pokazuje mi 25 transakcji, maksymalnie 25 transakcji z rzędu stratnych, więc dzielę to i wychodzi, że wielkość pozycji 1,2. I nawet jeżeli się zdarzy, że stracę 30%, to wciąż mam 70% kapitału. I'm going to show you again. Here we have it. This is 33% hit rate. We are trading for 10 years. We're doing 10,000 trades. And we see in this row, 25 losers in the row is the first series that should never happen even in 10 years of trading. So that's really the worst thing that could happen to my trading style. Więc teraz przyjmując najgorsze założenie, jakie może się zdarzyć na rynku, to zwróćmy uwagę, że w pierwszym roku, w ogóle w roku robię około 1000 transakcji, więc wciąż przetrwam. Natomiast w ogóle trading musimy traktować jako coś długoterminowego, więc w ciągu 10 lat mogę wykonać 10 000 transakcji i tutaj jest ta granica, która pozwoli mi przetrwać na tym rynku. Czyli prawdopodobieństwo bankructwa wynosi tutaj 0. So, but furthermore, these 1.2% are not what I take on every trade, but I'm playing a little around with my risk on each trade. Sometimes I'm risking 1.2, sometimes only 0.6, sometimes 0.8. Więc tutaj nie zawsze biorę taką wielkość pozycji. 1,2 to jest taka maksymalna wielkość pozycji, jaką mogę wziąć. Czasami wielkość pozycji to 0,6, 0, minimalnie 0,4% mojego konta. So what I take into consideration when I'm thinking about how much money should I risk on each trade is the direction of my equity curve. So I'm looking if it's going up or down. When it's going up, I'm taking bigger risks. When it's going down, I'm taking smaller risks. Więc wielkość pozycji też zależy od tutaj kilku czynników. Między innymi jednym z nich jest nachylenie mojej krzywej kapitału. Więc czasami mogę brać to maksymalne ryzyko. W niektórych przypadkach biorę zdecydowanie mniejsze. I also take a look at the direction of the trade. So if we're in an uptrend and I take a long position, I have bigger risk. If we're in an uptrend and I take a short position, I definitely have smaller risk because I know my odds for winning are maybe a little bit worse because I'm going against the trend. Oprócz tutaj nachylenia krzywej kapitału biorę również pod uwagę kierunek transakcji. W przypadku, kiedy rozważam długą transakcję, mam zdecydowanie większe ryzyko. Jeżeli mam tutaj transakcję krótką, to te transakcje są o znacznie mniejszym ryzyku. Next thing I look at is the time of the day. There are times during the day where trading is quite heavy, where there's a lot of volume in the market, like in the main trading hours, and we do have trading hours that do not have so much volume, so I'm taking smaller positions at that time. Mamy również tutaj, bierzemy pod uwagę również timing, czyli czas, w którym wykonujemy transakcje i on zależy, czy to jest to początek dnia, czy to jest późne popołudnie, zależy też od wielkości wolumenu, jaki jest handlowany w danym czasie na rynku. And as I'm a discretionary trader, for me it's also important how is my mental situation. Am I feeling good? Am I confident? Or maybe sometimes I'm a little afraid or not too focused on the market. So this is what I also take into consideration when deciding how big my risk should be.
Biorę również pod uwagę moje mentalne nastawienie, w zależności jak się czuję, czy jestem pewny siebie, czy może być taka sytuacja, że czasami się obawiam może rynku, więc tutaj te czynniki biorę pod uwagę właśnie przy ustalaniu wielkości pozycji. And because this is quite a lot of stuff that I take into consideration for my position size, I built a program, a computer program that helps me deciding very, very fast how big my position should be. And what I'm doing here is I'm just entering my trade setup. I have the account size and the percentage of risk I want to take in the maximum, and the program tells me how big my position should be, how many contracts should I trade in this certain situation. Biorąc pod uwagę te czynniki, które przed chwileczką tutaj zostały wymienione, zaprojektowałem aplikację, która w bardzo szybki sposób pozwala mi wyliczyć, jaką wielkość pozycji powinienem wziąć. Tutaj widzimy, wprowadzamy poziom wejścia, ewentualny poziom tutaj stop, cel, w jakim chcemy, gdzie chcemy tą transakcję zamknąć. Wybieramy również konto, na którym handlujemy i wybieramy również pozycję, wielkość tutaj pozycji. Raczej ta wielkość pozycji, ona dopiero później jakby, ten program dopiero później pokazuje, bo również po lewej stronie tutaj widzimy czynniki, które zaznaczamy i one później mają wpływ na wielkość tej pozycji. Jak tutaj kierunek krzywej kapitału, kierunek rynku, nastawienie psychiczne i fizyczne. Tutaj widzimy złe, neutralne, dobre, czas handlowania. Okay, so after we've been talking about the risk side of trading and about the risk of losing and how to think about how much money I should risk on each trade, we're now coming to the bright side of trading, and we're going to talk about the winning side, the good trading strategy. Więc przechodząc przez te pierwsze dwie rzeczy, mówiąc troszeczkę o złych stronach tradingu, przejdziemy już do zdecydowanie lepszych, czyli do samej strategii. Jak tutaj na tej strategii zarabiać. So the strategy we are talking about today is called Annapurna. Annapurna is one of the highest mountains we do have in the world, and I like to give my strategies names of the high mountains because I want to see the equity going up and up and up the hill, like to the top. Annapurna jest największym szczytem na Ziemi, więc też taką nazwę tutaj przyjąłem, bo chcę, żeby moja krzywa kapitału cały czas posuwała się w kierunku tutaj północnym, żeby rosła. Ta strategia, o którą omówię, nazywa się właśnie Annapurna. So, what am I doing? What's really important in trading is there's a saying, it's from Jesse Livermore, one of the most famous stock traders in the world, and he once said, do not trade every day of the week. Only trade when the market has a clear trend. And when you see a clear trend on the market, just trade in the trend direction. If the trend is to the upside, go long. If the trend is to the downside, go short. That's the first really important thing when you think about entering a market in a certain situation. Więc tutaj posłużę się cytatem Jose Livermore'a, jednego z najbardziej znanych traderów na świecie, który właśnie mówił, że nie wolno czy nie handluj każdego dnia, handluj tylko, kiedy masz jasno określony trend na rynku. Jeżeli trend jest oczywiście rosnący, powinieneś zawierać długie transakcje i odwrotnie. So as a trader, my goal is not to trade as often as possible. Więc moim celem nie jest tutaj handlowanie tak często, jak to tylko po prostu możliwe. As a trader, my goal is to build up my trades and in the times where the probability is on my side, where I have good odds to win on the market. Więc moim celem jest znalezienie tutaj pewnej przewagi takiej na rynku i handlowanie tylko i wyłącznie w momencie, kiedy widzę tutaj dużą przewagę. So for all of my strategies, I'm using kind of filters.
The strategy we are talking about, the Annapurna, is created especially for the DAX. So I'm only trading this strategy on the DAX future. Więc tutaj, żeby określić te warunki na rynku, właśnie wykorzystuję pewnego rodzaju filtry. Ta strategia, którą teraz zaprezentuję, to jest to strategia, która tylko i wyłącznie dotyczy niemieckiego DAX-a. Jak tutaj widzimy na ekranie, możemy grać na tej strategii dużym kontraktem DAX-a. Duży kontrakt za 1 punkt jest kwotowany 25 euro. Od niedawna mamy również mini DAX, który jest kwotowany za punkt 5 euro. The problem in the day trading is that every market is working in a different way. The markets are not all the same. If you trade the DAX, you should trade other strategies than you trade the Bund future or the T-bonds or some other instrument. Every market has its own characteristics, so it's important to know which strategy should you trade on which market. Każda strategia ma swoją specyfikę taką dopasowaną do rynku, więc powinniśmy wiedzieć, którą strategię dopasować do rynku, do wybranego rynku. So the strategy we're talking about now, this Annapurna, is one of my more aggressive day trading strategies. It's more aggressive because if I have a good signal, if the market is really strong, I'm going to build up pyramids. I'm going to start with one contract and add another contract, add another contract, add another contract. Ja lubię tą strategię, ona jest jedna z najbardziej takich agresywnych strategii, którą wykorzystuję, więc tutaj jeżeli są dobre warunki na rynku spełnione, to ta strategia pozwala mi na budowanie pozycji, inaczej piramidowanie. So the thing is, I'm not trading very often, but if I trade big positions. And now I'm going to show you when do I take the trades. Więc niezbyt często handluję tą strategią, natomiast jeżeli już handluję, to handluję wyjątkowo agresywnie. So the idea is to follow the market when it is very strong, and especially the DAX has this characteristic: when he begins to move, he moves very fast and often very, very far. There are days we have movements of 200, 250 points on one single trading day. Więc DAX jest wyjątkowo takim agresywnym rynkiem i tą strategię właśnie wykorzystuję na tym instrumencie, kiedy widzę, że jest bardzo duże jakieś momentum na rynku i mam szansę tutaj zarobić, to bardzo agresywnie się tutaj na tym rynku zachowuję. So the strategy is traded on the 15-minute chart. This is the only thing I'm looking at for this strategy. One candlestick represents 15 minutes of time. Więc do tej strategii wykorzystuję wykresy 15-minutowe, czyli każda świeczka reprezentuje 15 minut. So to be honest, I just have to look at the chart 4 times an hour. Always when a 15-minute candle is finished. Więc to, co muszę robić, to po prostu co 15 minut spoglądać na wykres. I'm doing no trades on Monday and on Friday with this strategy because I realized in the past years that Mondays and Fridays are not the best days for really strong moves in the market. Normally, Monday and Friday are not too good, a lot of sideways movements, and the best trading days for trend following strategies are Tuesday, Wednesday and Thursday. Więc sprawdzając historyczne dane, wiem, że w poniedziałki i w piątki to nie są zbyt dobre dni na granie DAX-a, więc ta strategia dotyczy tylko 3 dni. Wykluczam tutaj oczywiście poniedziałek i piątek. So the first filter I am using, besides of looking at what time or what day of the week we have, is I have to have a situation where the opening price of the DAX is higher than the day before. Więc tutaj jeden z filtrów, który stosuję, to zamknięcia dziennych świec i patrzę na zamknięcie świecy, na otwarcie świecy z danego dnia i na zamknięcie świecy i otwarcie świecy z dnia poprzedniego, czyli jeszcze raz, otwarcie świecy z dzisiejszego dnia i
otwarcie z dnia poprzedniego. Także dzisiejsze otwarcie przykładowo musi być większe od otwarcia z dnia poprzedniego. So if we have Wednesday, Tuesday or Thursday, and I see that today's open is higher than the open on the day before, I'm going to start looking at the 15-minute candles. And there I'm using a price filter. To open a position, I need a 15-minute bar, which close is higher than the close of the two candles before. Więc najpierw patrzę, żeby uznać, czy w danym dniu będę stosował tą strategię, czy nie. Muszę popatrzeć na otwarcie z dnia dzisiejszego i otwarcie z dnia poprzedniego. To otwarcie z dnia dzisiejszego musi być na wyższym poziomie niż otwarcie z dnia poprzedniego. Następnie patrzę na zamknięcia tutaj świec, czyli patrzę na zamknięcie obecnej świecy i patrzę, zamknięcia świecy obecnej muszą być większe od zamknięć dwóch poprzednich barów. So the first important thing is the price movement. And I also want this price movement to go with big volume. I need big volume in the market. I want a lot of orders getting filled in these candles. I do not want to have a large candle without volume. I don't take care of that. I want to see that in the price move I'm looking at, there's enough volume in the market so that the price move is really worth looking at. Jest bardzo istotnym elementem jest tutaj obserwacja wolumenu. Lubię oczywiście duży wolumen tutaj na wykresie, więc biorę to jako jeden z czynników filtrujących i ten wolumen, nie lubię dużych świec, dużych spreadowych świec, gdzie nie ma na przykład pod tym wolumenu. Patrzę na ostatni wolumen i on musi być 2 razy większy niż wolumen na dwóch poprzednich barach. So, because I'm trading 15-minute candles and I need two large green candles with good volume, there's no possibility for me to open a trade before 9:45. Because the pre-open and the DAX future, 8 o'clock to 9 o'clock, I don't care. Yeah, this time is not important for me because the volume is much too small in the market. Więc biorąc pod uwagę fakt, że handluję na świeczkach 15-minutowych, nie interesuje mnie w ogóle wcześniejsze otwarcie rynku, taki pre-open, dlatego że rynek cashowy w Niemczech startuje o godzinie 9, więc ta sesja DAX, kontrakt na DAX jest handlowany od 8 do 9 i ten handel mnie w ogóle nie interesuje. Interesuje mnie otwarcie rynku cashowego na DAXie, więc nie handluję przed godziną 9:45. Tam muszę mieć informacje z 3 świec. So far for the exit, for the entry setup for the strategy. We're going to look at some charts later. I'm going to show you the trades that I did this year already with this strategy. So I think you will get a better feeling of how the chart should look at to enter the market. So now we're talking about the exit setup. Więc porozmawiamy najpierw o tutaj setupach wyjścia z rynku. Ja pokażę w tym momencie wykresy, transakcje, które wykonałem w tym roku. So what I'm always looking at is how the market is moving at the moment on an average on each day. There are trading times where the markets are moving in very small ranges. So the DAX only is doing like 80, 90 points a day. And we also have times where there's a lot of volatility in the market and the markets are moving maybe 200 points. So I always have to take this into consideration of how I'm acting at the market. Bardzo istotna jest również zmienność na rynku. Są dni, że ta zmienność jest bardzo mała, ale są dni, że DAX rusza się około tutaj 200, może i nawet więcej punktów w ciągu dnia, więc biorę to pod uwagę i później ustalam, jak właśnie chcę się zachowywać na tym rynku. It's very crucial that you understand that all the trading times are not the same. And you always have to think about what is normal for the market at the moment. If the DAX is moving, let's say around 80 points on average over the last 14 trading days, it makes no sense for me as an intraday trader to take a trade and have the goal to earn 200 points in this day. It won't be possible most of the time. So it's very, very important to know what is the actual move
movement in the moment on each day. Bardzo ważne jest, żeby sprawdzić, jaki jest ruch w ogóle, zmienność na tym rynku. Oczywiście, jeżeli jest mała zmienność, to nie będę oczekiwał, że w danym dniu że mogę na danym rynku zarobić przy małej zmienności około tutaj 200 bądź też więcej punktów. And I'm using it in this way that I'm taking a certain percentage of the actual trading range of the day as a stop. You know, normally I don't like to be stopped out of the market. I think nobody likes it. But what I really don't want to achieve is that I'm getting stopped out in a small move with one big order that comes into the market, moves the DAX for some points, and I'm going to be stopped out and the market moves on without me. So I'm taking quite a big stop, but I'm always looking at the normal range at the moment. Więc nie lubię być tutaj zbyt często wystopowany na rynku, co jest normalne, zresztą nikt tego nie lubi, dlatego też ustalając tutaj swój stop loss, biorę pod uwagę również dzienny ATR. There are different reasons why I could exit a trade, or why am I exiting a trade. There are actually 4 different reasons to exit a market. The first one is the worst reason of all. I'm entering a trade, I do have my initial stop, and the market just stops me out, and I have no chance to do anything. Tutaj mamy różne możliwości wyjścia tutaj z tego rynku, więc najgorsza sytuacja, jaka może się mi przydarzyć, to wyjść na po prostu początkowym stopie. Second reason is the market begins moving in my direction and I have the possibility to use some kind of trailing stop. I'm going to show you which trailing stop I'm using, but that's the second possibility. A trailing stop could be hit in the negative, so create a loss, or it could be hit in the positive, so create a profit. Tutaj That's the second reason. Jakby drugi rodzaj wyjścia z transakcji. Używam również w tej strategii stopa, który przesuwam trailującego, więc mogą być tutaj w tym przypadku 2 takie sytuacje, że mogę dalej wyjść na stopie, który się już przesunął na stracie, ale też mogę wyjść na stopie, który już zagwarantował mi pewną część zysków. The third reason is the one I like the most. This is when my target is hit. To be honest, this is the situation I don't have many times a year because my targets are quite high. But if I hit my target, I'm going to have very, very profitable days, and you're going to see this in this strategy. Tutaj trzecia możliwość wyjścia z transakcji to jest oczywiście wyjście na moim zakładanym celu. To akurat niezbyt często się zdarza, dlatego że moje cele są znacznie tutaj odległe, ale jeżeli już zdarza się wyjść dokładnie na targecie, jaki na samym początku ustaliłem, to są bardzo, bardzo zyskowne transakcje. Last reason is as a day trader, I do not want to take any overnight risk. So if the market keeps moving in my direction and the trend is going up and up and up, but it's not reaching my target, and we come to the end of the day, I just cancel the position. At 10 o'clock is the latest time where I close my position because I do not want to take any overnight risk in the DAX. DAX niemiecki zamyka się o godzinie 10 wieczór, więc nie chcę w tej strategii przytrzymywać transakcji przez noc, dlatego zamykam tą transakcję tego samego dnia. Jeżeli ta transakcja nie dochodzi do celu, a rzeczywiście ona jest pozytywna, to przed godziną tutaj 10 po prostu biorę to, co jest na rynku, zamykam. Also, if you're exiting your trade, if you're trading futures and you're exiting your trade before the market closes, you have a smaller margin that you have to have on your account. The overnight margin is around 5 times bigger than the intraday margin. So you're able to trade with smaller accounts if you're not keeping your positions overnight. Więc tutaj musimy wziąć też pod uwagę, trzymając pozycję ewentualnie przez noc, musimy wziąć pod uwagę marżę. Marcin tego oczywiście nie trzyma tych pozycji przez noc, dlatego tutaj też jest jakby dodatkowa zaleta, że jest zdecydowanie w ciągu dnia, w ciągu sesji jest zdecydowanie mniejsza marża potrzebna na koncie. Marża jest tutaj, jeśli trzymamy pozycję przez noc, to jest około 5 razy chyba większa niż w ciągu dnia. So
Now let's talk about the actual stop rules. Where do I position my stop when I'm entering a trade? There are two possibilities for this initial stop. I'm using a relative low on the market on the 1 hour chart, so quite far away. And if it's even not far enough, I'm taking the 50% of the daily RTL. Więc tutaj przedstawię teraz zasady, gdzie ustawiam stop. Więc początkowy stop jest zazwyczaj na relatywnym low, bądź też jeżeli to jest jakieś złe miejsce, to maksymalnie mogę przesunąć tego stopa do 50% dziennego ATR-u. So the ATR is a kind of indicator you could use in nearly every trading platform, and it's showing you the average movement of the DAX for the last 10 or the last 14 days, depends on how you're using it. And I'm taking 50% of this range. So if the normal range for the DAX over the day at the moment is 120 points, and I'm entering a trade, I'm taking a 60-point stop. Więc ATR na DAX-ie się zmienia zazwyczaj wyliczając 50% ATR-u. Oczywiście każda platforma ma ten wskaźnik. Biorę pod uwagę 10 do 14 dni wstecz i wyliczam taką średnią arytmetyczną, a aktualnie zmienność 50%, znaczy zmienność na DAX-ie to jest, a ten ATR to jest około 120 punktów na sesję, więc mój stop to jest około 60 punktów aktualnie. As the trade begins to move in my direction, I'm trying to secure some profits over the time. If I'm in a trade and it has a good profit, I don't want to get this become this trade a loser again. So I'm using two different kinds of trailing stops. The first one is a 10-bar Donchian channel on the 15-minute chart. That's what I like most. The second one is just if the market is moving against me in a very hard manner. So if there's a lot of momentum and we have big moves and we get really bearish candles, there's, for example, something like an evening star or bearish engulfing. So if I see a really bearish candlestick on the 15-minute chart, I will exit the position as well. Oczywiście jak transakcja idzie w moim kierunku, to staram się tutaj zabezpieczyć zyski, też wyeliminować ewentualnie eliminować ryzyko, więc używam tutaj różnych technik. Może to być Donchian Channel ustawiony na 10 barów, to również kanały Donchiana są chyba na wszystkich już platformach, bądź też biorę pod uwagę formację świecowej. Może to być świeca na przykład przejmująca, więc również taką formację tutaj za chwileczkę zobaczymy. So you really have to think about this. What I said before, it's the most important thing in trading is not to get your losses out of hand. I don't want big losers in my trading account. The more active you trade, the more important is always keeping an eye on your losses and cover your losses quick and let your profits run as long as possible. Więc tutaj im częściej, znaczy im bardziej jesteśmy aktywni tutaj na rynku, musimy pamiętać o tym, żeby eliminować tutaj duże straty na rachunku, więc musimy o tym pamiętać, żeby w miarę szybko ucinać stratne pozycje, a pozwolić zyskom rosnąć. So what I realized in my years of trading that as a discretionary trader, you sometimes come into situations where you might get insecure, where you're a little bit afraid of getting the next loss, where you're afraid of giving your profits away in a certain trade. So it's very important for you to get strict rules how to exit your trade, and you really have to stick to these rules. And what I'm doing is I'm trying to keep these rules as simple as possible, so that there's no room for mistakes. So I'm just taking these two exit varieties, the Donchian channel or a really bearish candlestick.
Więc tutaj to, co odkryłem na przestrzeni lat, że mogą pojawić się różne uczucia czy odczucia może do prowadzenia takiej transakcji i staramy się czasami, nie pozwalamy tym zyskom rosnąć, bo zbyt wcześnie wychodzimy z transakcji, chcemy jak najszybciej wziąć ten zysk z rynku, bądź też boimy się po prostu strat, więc tego stop lossa cały czas przesuwamy, czasami zbyt ciasno. Dlatego też tutaj odkryłem, czy wypracowałem, że powinniśmy mieć jasno określone warunki wyjścia z transakcji i wtedy te emocje rzeczywiście nas już nie dotyczą, więc tutaj używam właśnie albo kanałów Duntiana, albo używam tutaj formacji świecowych. So the question for the other side is, where do I exit my trade if the trade is going in my direction? Where is my target? Where shall I take the profit and do not care anymore what the market does afterwards? So we need target rules as well. Więc tutaj również, jeżeli transakcja idzie w naszym kierunku, musimy mieć jasno określony punkt take profit, więc również Marcin tutaj za chwileczkę przedstawi jasne zasady. And I also like my target rules to be very simple. As you can see, I like simple trading systems. I do not need complicated indicators. I do not need mathematics and all this stuff. I'm just looking at the chart. You saw I'm looking at the candles. I want to see is there a green candle or is there a red candle? Where is it closing? Is it closing above the high of the last candle or is it below? So it's very simple to enter a trade, and it's really simple to exit the trade. What I'm doing is I'm taking 1.6 times the daily ATR as a target, and I put this target in as a limit order when I enter the trade. Więc tutaj, jak żeście zwrócili uwagę, używam do targetowania, również używam bardzo prostych zasad. Nie lubię żadnych matematycznych formuł, zbyt dużo jakichś wskaźników, więc opracowałem również tutaj proces targetowania i on wynosi 1,6 dziennego ATR-u, bądź też 10 świec tutaj wzrostowych. I do not reach these targets very often, but I realized, especially in the DAX, if it's a strong day and the DAX begins to move, he's rising most of the day. And mostly the close of the day is very near to the daily high. So in most of the times, it's a mistake to get out of a good long trade somewhere in between. I either get out at my target when the move is really strong and we get 1.5 times the normal trading range, or I get out at the end of the day, because then the market has the most time to earn money for me until the end of the day. I don't want to exit before. Więc tutaj, jeśli chodzi o targetowanie, to bardzo rzadko ta cena dochodzi na sesji do tego celu, ale DAX jest bardzo specyficzny. Jeżeli mamy już sesje wzrostowe na DAX-ie, to z reguły DAX bardzo mocno rośnie i to, co zauważyłem, to DAX na bardzo mocnych swoich sesjach zamyka się na swoim dziennym high, czyli na samym koniec sesji mamy rzeczywiście zamknięcie, mamy przy high w ogóle sesji. Jeżeli tutaj ten cel nie zostanie osiągnięty, to zamykam tak czy tak transakcję przed godziną tutaj 22. So, and as I said, I do also have like a pyramid setup in this trading strategy. So, if the market is really strong and I realize it in the morning, I'm going to build up positions during the trade. I'm not taking one trade with one contract and leave it until the end of the day, but I'm trying to build up. So if I have a strong market, I want a bigger position. If I have a weak market, I want a smaller position. Więc tutaj patrząc na rynek rano, oceniam go, jeżeli widzę, że jest rynek bardzo silny, to piramiduję po prostu pozycje i tutaj w czasie sesji dokładam tych pozycji.
And I also have very, very simple rules for building up the position, because I do not want to become greedy in the trading session, and I do also not want to be too afraid to build up the position, because when I'm taking a bigger position, I'm taking a bigger risk in the end. So I'm sticking to very simple rules for building up positions as well. Więc również mam bardzo proste zasady budowania tej tutaj pozycji. Również to też zależy od, przy budowaniu tych pozycji biorę pod uwagę też wielkość tych pozycji. I to, co Martin jeszcze powiedział, że jeżeli ten dzień nie czuję, że jest zbyt mocny, to wtedy zmienia, też piramiduje, ale tutaj już bierze mniejsze pozycje po prostu. And actually there's only one criteria I'm looking at to decide if I want to build up position during the trade or not. And the one criteria is that I have to open the position before 10 o'clock. Więc jedną z zasad też bardzo prostych, które decydują o piramidowaniu, jest fakt, czy pierwszą pozycję otworzę przed godziną tutaj 10. Every day I'm open my position in the DAX after 10 o'clock. I'm sticking with one contract. I'm not going to build up position. Because I learned over the years when the market is really strong the whole day long, it's going to be strong from the beginning. And I want to see the first 15-minute candle to be strong. In the first 45 minutes, have big volume in the market. And when I enter the first position at 9:45 or at least 10 o'clock, I'm going to build up position. If there's no green 15-minute candle closing above the high of the candles before, I'm not building up. I'm watching the market all day for this setup, but then I'm only sticking to one contract. Fakt, czy buduję pozycję, tutaj zależy też od tego, czy wejdę w transakcję przed godziną 10 i mogę otworzyć transakcję 9:45, bądź też maksymalnie o godzinie 10. To jest jedno z kryterium, czy później będę budował tę pozycję. DAX, jeżeli jest silny, to on jest silny zaraz po pierwszej godzinie handlu na sesji cashowej, więc jeżeli jest silny, pierwsze kryterium zostaje spełnione i otwieram transakcję o godzinie 9:45 bądź też o godzinie, maksymalnie o godzinie 10, to przy następnych układach, które się pojawią, to dokładam cały czas tą samą wielkość pozycji. So Tutaj to wyliczenia są zrobione w ogóle ja tylko dodam od siebie, do jednego kontraktu i wyniki, które Martin później zaprezentuje, również będą oszacowane na podstawie brania jednego kontraktu z rynku, czyli pierwsza pozycja, jeden kontrakt, kolejna pozycja, dokładanie po jednym kontrakcie. And the way I'm building up position is very easy as well. I just take a look at the chart every 15 minutes, and if I see a green candle, I buy on the beginning of the next candle. If I see a red candle, I do not buy. The effect is that when I enter a trade before 10 o'clock and the market starts to move against me at that time, I'm not able to build up position. I'm just able to build up position if I saw a strong 15-minute candle after my first entry. Czyli otwierając tutaj pozycję, zawsze muszę zobaczyć dwie świece wzrostowe, przynajmniej dwie świece tutaj wzrostowe, zielone i następnie, jeżeli tutaj system nie puszcza, otwieram transakcję. Natomiast jeżeli otworzę transakcję i następna świeca jest świeca spadkowa, to nie zamierzam budować pozycji na rynku. Jeżeli DAX jest silny, to ta siła jest widoczna na początku sesji. What's also important for me is if I build up and I start with one contract, in the end I might have 3 contracts or even 4 if the market is really strong. I'm managing the complete position together. So if I exit all of these positions and not only one and then maybe the next one. So I'm really strict in my exit rules. So if my exit rule appears, I'm going to exit the complete position. Więc tutaj bardzo trzymam się tych zasad wychodzenia z rynku. Jeżeli zbuduję pozycję, maksymalnie mogę mieć tutaj 4 kontrakty, to przy wyjściu z rynku zamykam wszystkie pozycje. Także Martin nie zamyka pozycji, powiedzmy 1 czy 2 kontrakty, zamyka wszystkie pozycje.
So this is a list of all the trades I did with this strategy in this year. What you can see is there are not many trading days, but if the trades are the trading days are strong, I'm going to take more than one trade on one day. Więc to są moje wyniki od początku roku. Jak sami widzicie, tutaj nie ma zbyt dużo tych transakcji. So we only had 7 trading days actually, but you see the trades are around 20, 22 trades, I'm not too sure, but on only 7 trading days of this year, not more. Więc tutaj widzimy, jest kilkanaście tych transakcji, więc no nie każdy dzień jest do handlowania nadaje się do handlowania tą strategią. Why is that? Actually very simple. We only have 3 days a week where we could trade this strategy. So To też jest wynikiem tego, że możemy tylko tą strategią handlować 3 dni w tygodniu. it's only 12 days a month in average, 12 trading days a month where I can trade this strategy. Więc to jest około 12 dni tradingowych w miesiącu. As we said, the second rule is that the trading days open has to be above the prior days open. So this also reduces the times we could trade. Tutaj jednym z filtrów jest właśnie otwarcie sesji z dzisiaj i które musi być większe od otwarcia sesji z wczoraj, więc to też filtruje nam tutaj fakt, czy będziemy na rynku, czy też nie, więc stąd też tych transakcji nie ma zbyt wiele. Next thing is that we have to have 2 strong 15-minute candles, and then the last one should close above the high of the ones before. Więc tutaj kolejnym kryterium jest to, że pierwsze 2 świece 15-minutowe muszą być wzrostowe i trzecia świeca 15-minutowa musi być zamknięta powyżej 2 pierwszych świec. So until now, this year, the strategy was running really good. I'm going to show you all the numbers for the last 10 years. I think I've prepared it. Więc jak sami widzicie, ta strategia naprawdę dobrze działa w tym roku, ale pokażę wam również wyniki za ostatnie 10 lat. And here I prepared all the trading days so that you can really get a feeling of how the market movement should look like before I enter a position. Tutaj przygotowałem właśnie screeny, żeby pokazać, jak wygląda dokładnie ta strategia. So this is the last trade from the beginning of March. To jest ostatnia transakcja właśnie z początku marca. As we can see, we have the large volume in the market on the first green candle. Więc widzimy, że na pierwszej świeczce mamy tutaj bardzo duży, pierwszej wzrostowej świeczce mamy potężny wolumen. And we have a candle here that is closing higher, so the close is up here, so it closes higher than the high of the 2 candles before. Więc widzimy, że 2 świece tutaj zamykają się wysoko i trzecia świeca zamyka się powyżej high tych 2 pierwszych świec. The time this trade was open is the beginning of the next candle here. So this was 9:45. Więc tutaj też czas jest bardzo ważny. Kolejna świeca otwiera się tutaj wyżej, więc to jest 9:45. So 9:45 is before 10 o'clock. So what I do, I build up position during the day. Więc 9:45 to jest oczywiście przed godziną 10, więc co zamierzam robić, to już wiem, że będę w tym dniu budował pozycję. Czyli warunek jeden zostaje spełniony, który tutaj Martin pokazywał w tym filtrze. As I said, I like it simple, so I just look at the chart and take a look. If the next candle is a green one, it wasn't, it was red, so I'm not building up. Here, the next candle was green, so building up position. Green candle, building up position, green candle, building up position. And now I have my 4 contracts, and that's the maximum I take.
Więc na tutaj kolejnej, po wejściu w transakcję ta świeca zamknęła się poniżej, więc jest to świeca spadkowa, więc na następnej świecy nie otwieram transakcji, ale widzę następna świeca zamyka się jako świeca zielona, więc na kolejnej świecy otwieram kolejny kontrakt, później ta świeca również jest świecą wzrostową, więc jak się otwiera następna, dokładam jeden kontrakt i na kolejnej również dokładam, także jestem w grze i mam 4, ta siła DAX-a jest w tym momencie już tutaj powiedzmy, że potwierdzona, więc gram 4 pozycjami. And as you see in the beginning, there's no really bearish red candle, so I'm just taking this blue line as a stop line, and this blue line is nothing more than the 10-bar Donkan channel on the 15-minute chart. Więc tutaj ta czerwona kropka, którą widzicie Państwo na wykresie, to jest początkowy stop. Przy następnej świecy przenoszę ten stop oczywiście już na kanał Danchiena. To jest kanał Danchiena, tam są ustawienia, można go ustawić na różne okresy. Tutaj okres jest 10 i po tej niebieskiej dolnej linii już trailuję z stopa. So my target was once again not reached. And the effect is that I stay in the market until the end of the day. There's only the possibility I get stopped out by hitting the Donkan channel. I'm taking my profit up there where my limit is, or I'm exiting on the last candle of the day at 10 o'clock. Więc tutaj mój cel nie został osiągnięty. Był znacznie powyżej zamknięcia z dnia, więc na ostatniej tutaj świecy zamykam po prostu transakcję. I miejsce oczywiście, gdzie mogłem zostać wystopowany, to tutaj ta dolna niebieska linia. Tak się też nie stało, więc zamknięcie wszystkich pozycji jednocześnie następuje na ostatniej świecy. So let's take a look at the trade before. It was on the 22nd of February. Beginning setup was the same. We have here the first green candle of the day. We have the largest volume here. And we have a green candle that is closing above the high of the 2 candles before this one. So on the next candle, I'm just taking a position on the first tick of the candle. Więc tutaj widzimy sesję z 22 lutego, czyli poprzednią sesję od tego, co żeśmy przed chwileczką tutaj widzieli. Setup spełniony, otwarcie sesji, tutaj widzimy czerwone świece, kolejna świeca zielona, duży wolumen jeszcze, czyli ten wolumen musi być 2 razy większy niż na pozostałych, raczej musi być 2 razy większy niż na pozostałych 2 świecach. Przepraszam, ten wolumen musi być większy niż suma wolumenu na 2 poprzednich świecach i wchodzę tutaj w transakcję. Ten trade jest widoczny. So, as this first trade was before 10 o'clock, I do what? I build up position. That's my rule. Więc moją zasadą jest to, że pierwsza transakcja została otworzona przed godziną 10, więc to, co już wiemy, że będę robił, to budował pozycję. So I only have 2 possibilities if I take a long trade before 10 o'clock. The first one is my stop is hit and I'm out of the market. The second one is during the day, there is appearing a green 15-minute candle, and then I have to take a position on the next candle as well, no matter if I'm in the profit or if I'm in the loss at the moment. Więc tutaj już nie jest ważne, jak widzimy, ta transakcja nie poszła oczywiście w odpowiednim kierunku zaraz na kolejnych tutaj świecach, ale początkowy stop jest zaznaczony tutaj czerwoną kropką, natomiast zasady są zasadami i muszę się ich twardo trzymać. Kolejna zielona świeca 15-minutowa, która się wyrysuje, to na otwarciu kolejnej świecy piramiduje. So as you can see, it wasn't quite a good day for this strategy. I built up 3 positions, and in the end I was stopped out at the initial stop and I lost on these transactions. Jak widać, to nie był mój najlepszy akurat dzień, ale tutaj otwarłem 3 pozycje, bo po pierwszym wejściu były 2 zielone świece. No niestety zostałem wystopowany tutaj na tym początkowym stopie.
But as I told you, this is part of the game. Losing is part of the trading game. And if you're not willing to accept losses, you're not made for the trading business. If I would find any possibility to filter out my losing trades, I would simply do it. But during the last 15 years where I'm trading, I didn't find a way, so I just forgot about it. I take the losers, but I have complete control about my losers. I know what the worst thing is that could happen to me. Więc w tym biznesie oczywiście straty są normalne. Jeżeli nie jesteśmy w stanie akceptować strat, nie powinniśmy tutaj do tego biznesu wchodzić. Jest to część po prostu gry. Natomiast te zasady są zasadami, więc no tutaj akurat ta transakcja została wystopowana. Natomiast przez ostatnie około 15 lat, będąc w tym biznesie, jeżeli byłyby jakieś możliwości wyfiltrowania tych stratnych pozycji, pewnie bym to zrobił, natomiast czegoś takiego nie znalazłem. So just showing the trades before, this was a day before, 21st of February, same situation, large volume on a large green candle. This candle is closing above the high of the two candles before, so I'm taking a long trade. Entry was 10 o'clock, so I'm building up position. Every green candle, after the green candle, I'm building up position. So the fourth one is here. So I have 4 contracts, taking a look at the Donchian channel, not reaching my target again. Target was up here, the green dot was the target. So it was close to the target, but it didn't reach it, so I exit at 10 o'clock. Tutaj dzień wcześniej, 21 luty, mamy warunki znowu spełnione, duży wolumen pojawia się, również zielone świece, więc jest to też przed godziną 10, pierwsze wejście, najpóźniej może być o godzinie 10, więc to spełnia zasady piramidowania, więc na kolejnych zielonych świecach po prostu dokładam pozycję. Również ta transakcja nie doszła do mojego celu, raczej cel był znacznie powyżej, również nie zostałem wystopowany na tej niebieskiej linii na kanale Donchiana i zamknąłem transakcję dokładnie na ostatniej świecy. And actually this is what trading is really all about. You have to have a system that gives you the possibility to enter on strong days and stay in the trade until the end of the day. This does not happen too often, and it must not happen often. It's not the thing to have many trades. It's the thing to have trades that are really worth trading and really worth taking the risk and being able to stay in your winning position. You have to give the market the chance to earn money for you. Więc bardzo ważne jest w biznesie, jakim jest trading, żeby mieć jasno określone warunki wejścia i wyjścia i też musimy mieć warunki, w których będziemy decydować, czy jasno spisane zasady, w których będziemy decydować, czy chcemy być na rynku, czy chcemy być poza rynkiem. I te zasady po prostu pozwalają nam, tutaj nie chodzi o to, żeby być jak najczęściej na rynku, ale żeby wybierać te dni, które naprawdę są warte naszej takiej antycypacji w danym rynku. So as I'm going to show you all trades of this year, we're in the next one, and that's a situation where I entered after the green candle. We had the big volume, everything is the same, but directly after my entrance, market fell down here, and we have here a big bearish pattern that is taking out the last 2 green candles of this chart. And so I just exit. We're in the next candle. Directly after this candle, I just exit. I don't wait until the market hits my initial stop. I exit in the bearish candle. Tutaj jest kolejny przykład z 9 lutego. Troszeczkę inne wyjście z tego rynku. Oczywiście warunki na wejście zostają spełnione, natomiast w momencie wejścia rynek od razu idzie przeciwko mnie. Nie dochodzi początkowo do mojego początkowego stopa, ale jest to jeden z warunków właśnie wyjścia z rynku, że widzę czerwoną świecę taką przejmującą, czyli takie niedźwiedzie przejęcie. 2 świece są tutaj, jak widzimy, przejęte, więc na następnej świecy, na otwarciu następnej świecy jest tutaj zasada zamknięcia tej pozycji. DAX nie jest w tym dniu na
tyle, nie pokazuje przynajmniej w tej początkowej sesji na tyle siły. So there's nothing I can do about it. I told you, hit rate 50%, so if the market is moving against me, I'm out. Więc tutaj jeszcze ważna rzecz, której nie powiedziałem, że nie czekamy na tego początkowego stopa, bo tak czy tak tutaj ten stop byłby zrealizowany, natomiast jest automatyczne zamknięcie, jeżeli mamy to niedźwiedzie przejęcie na tym rynku. Tutaj kolejny dzień, 25 styczeń. But if I'm right, I'm building up position when the market is really strong. First position before 10 o'clock, green candle, next position, green candle, next position. Red candle, red candle, red candle, nothing happened. This is like green, there's no color in it, so it closes at the price where it opened. That's enough for me to take the next trade on the next candle. Build up 4 positions, watching the Donchian channel, not reaching the target, it was up here, the green dot was the target, not reaching the target, exiting 10 o'clock. Every day it's the same, it's so boring. Więc tutaj kolejny przykład, warunki spełnione, mocny rynek, otwarcie pierwszej pozycji, następna świeca zielona, otwarcie kolejnej pozycji, później raz, 2, 3, 4 świece czerwone, ale piąta jest znowu zielona, więc zasady są zasadami. Otwieram kolejną pozycję, więc 4 kontrakty w grze. Stop prowadzony oczywiście po dolnej linii kanału Donchiana. Ta zielona kropka u góry to jest cel. Cel też nie został tutaj osiągnięty, no i zamknięcie jest zgodnie z zasadami na koniec dnia. And actually that's how it works. You're a good trader if you're bored in front of the screen. Because you have strict rules. You're doing the same thing each and every day, just sitting there watching until your criteria is met. You take a trade. You know exactly where to exit. And so there's no thrill anymore. You're not looking at the charts and looking at every 1 minute up move, down move, and getting sweaty hands and stuff. That's not what trading is. For how long are you able to do this? You can do this 2 years, 3 years, and then you're a psychological wreck. So just be bored. Trading jest trochę takim nudnym biznesem. Jedna strategia, te same warunki, codziennie to samo, jesteśmy znudzeni. Chyba trochę też na tym polega trading, żeby nie siedzieć od rana do wieczora przed komputerem i próbować spekulować na jednominutowym wykresie, dlatego że po 2-3 latach rzeczywiście jesteśmy totalnie, no tak powiem, psychicznie rozwaleni. So this is an example. I think it was maybe the first trade of this year. I'm not too sure for this strategy, but you see there are also days where the beginning of the day is quite weak and there's no possibility to enter the trade for me. So I'm watching the screen over the day and there's this big volume in the green candle. And here I have the next green candle closing higher than the 2 candles before, and I just take the trade. But because it's after 10 o'clock, I'm not building up position anymore. Tutaj też jest jeden z dobrych przykładów, dlatego że widzimy otwarcie sesji to jest słabe otwarcie sesji do godziny 14 tutaj widzimy DAX się obniża, ale warunki w końcu zostają spełnione. Tu już po godzinie 10 mamy ultra wysoki wolumen, dobrą wzrostową zieloną świecę. Zamknięcia tych świec są, trzecia świeca, która się pojawia tutaj jest świecą zieloną, jest nad high 2 ostatnich tutaj świec. Oczywiście ten ultra wysoki wolumen był tutaj szczególnie ważny, kryteria zamknięcia tych świec, no i jest otwarcie pozycji. Otwarcie pozycji, ale przez to, że jest to po godzinie 10, to już nie mogę budować tutaj pozycji na tym walorze, więc tylko i wyłącznie handluję jednym kontraktem. Zasady takie same, tutaj nawet nie widać celu, ale widzimy, że też nie został osiągnięty, jest zamknięcie na ostatniej świecy, więc to jest jeden z takich też ciekawych przykładów, dni, które się takie zdarzają, bez budowania pozycji. So this is the complete result of the strategy. What I was doing is taking each signal, 1 contract in the DAX future. No position sizing, management, nothing, very simple. 1 signal, 1 contract. And the time of the trading is from 2006 to now, so it's more than 10 years. And the strategy
earned around 350,000 euro. Tutaj chciałem Państwu przedstawić wyniki tej strategii. Wyniki są zaprezentowane od 2006 roku. I jedna zasada. Gram tylko i wyłącznie jednym kontraktem i dokładam po jednym kontrakcie, czyli maksymalnie mogę mieć 4 kontrakty w pozycji. Wyniki jest to ponad 30, blisko 35 tysięcy, 350, przepraszam, tysięcy euro. But what's important in trading is I showed you all the trades of this strategy from this year, and I told you this year was quite good until now. So what you really have to take into consideration when you're trading is that not every trading month is a profitable month. Not every trading week is a profitable trading week. There are sometimes phases where your strategy loses money. The point is to always have an eye on your risk, and if the market is going against you and you're losing, don't lose too much money. So you can see there are long phases this is around 200 trades where the strategy actually wasn't earning money. But in the phases it works, it earns enough money. But for you as a trader, it's important to have enough money on your account to make your living. Even if you're not able to earn money maybe the next 2 or 3 months, you have to have the possibility to pay your bills. Specyfika rynku jest taka, że nie w każdym miesiącu będziemy zarabiać. Biorąc pod uwagę tą krzywą kapitału, którą tutaj Martin pokazuje, widać na niej, że mieliśmy nawet okres około 200 transakcji, gdzie rzeczywiście nie zarabialiśmy tutaj pieniędzy. Natomiast są oczywiście martwe takie momenty na rynku. Musimy patrzeć tutaj na tą statystykę w dłuższym horyzoncie czasowym, ale jeżeli ta strategia, są okresy, gdzie rzeczywiście jest dobry okres na zarabianie, to te zarobki, no widać jak krzywa kapitału tutaj rośnie. Także nie każdy, oczywiście pokazałem wam strategię, znaczy wyniki tutaj z tego roku. Ten rok jest wyjątkowo dobry, ale musimy wziąć też poprawkę na to, że są miesiące, w których nie będziemy tutaj zarabiać. So to be a good trader actually is not the same as having a good position in a big company where you have your straight salary and you know every month at the end of the month what money is on your account. So you have to live with the movements of the markets. So there are times where you can earn really good money in the market, but there are also some times where you might not be able to profit from the moves in the market, and you have to survive these phases where you're not able to earn money. Normally, they're not too long, but you really have to take care of your trading in these times. Otherwise, you will not survive this trading game. Oczywiście Marcin się też tutaj skupia na tym, że to w tradingu nie jest tak jak pracując normalnie w jakiejś firmie czy korporacji, że co miesiąc mamy stałe, powtarzalne tutaj zyski. Są też fazy tutaj tego rynku, gdzie ten rynek nie jest wystarczająco płynny, czy nie, po prostu nie idzie zgodnie z naszymi założeniami i po prostu będziemy też mieli słabsze miesiące. So as we were talking about losers in the beginning and about risk in the beginning and hit rate in the beginning, this is all the numbers from this strategy. So I told you the hit rate is around 50%. Actually, it's only 46% hit rate. Tutaj chciałem wam zaprezentować wyniki z tej strategii, dokładne statystyki. Tak jak powiedziałem na początku, mam skuteczność około 50%. W tym przypadku ta statystyka pokazuje, że mam skuteczność około 45,8 skuteczność tej strategii. So in the last 9 years, we made around 960 trades with this strategy, and the longest losing series was 15 trades in a row in nearly 10 years. This is what I showed you in the beginning. If you're trading with a strategy with a hit rate of 50% or 45%, it's normal that you once or maybe twice or 3 times have such long losing streaks.
Tutaj prezentując tą strategię widzimy, że na przestrzeni ostatniego okresu, gdzie prezentowałem tą krzywą kapitału, było wykonanych ponad 900, dokładnie 965 transakcji. Tutaj transakcji pod rząd stratnych było 15, wygranych pod rząd 16. Okay, so it's crucial for you to know for every strategy that you are trading, what is the worst that could happen to you? What is the maximum drawdown of this certain strategy in the market you are trading? Because this shows you how much money you should have on your account to be able to trade the strategy. Więc bardzo ważne w każdej strategii jest nie jak strategia zarabia, ale jaki jest maksymalny drawdown strategii, więc to jest kluczowa rzecz, którą powinniśmy wziąć pod uwagę. Jeżeli mamy ten wynik, czy ten maksymalny drawdown, który strategia przynosi, możemy wtedy dobrać odpowiednią wielkość kapitału, którą powinniśmy mieć właśnie na rachunku, żeby po prostu nie zbankrutować. So during this time the strategy was traded, the worst drawdown was around 20,000 euro. Czyli w tym okresie, w którym ta strategia była używana czy grana, maksymalny drawdown to był 20 000 euro. So if you want to trade this strategy with a big DAX for 25 euro on each point, you have to take into consideration the largest drawdown plus the margin you need on your account to trade the biggest possible position size. Here it's 4 contracts. For 4 contracts in the future, you need around 10,000 euro margin plus 20,000 maximum drawdown, so you need at least 30,000 euro on your account to be able to trade this strategy and survive the drawdown phases. Czyli na początku Martin zaprezentował możliwości, na jakich tutaj walorach DAX-a możemy grać. Od niedawna mamy mini DAX, który jest kwotowany 5 euro za tick. Grając dużym kontraktem, który za tick jest kwotowany 25 euro, biorąc pod uwagę oczywiście maksymalny drawdown, czyli 20 000 euro i biorąc pod uwagę również marżę, którą przy graniu 4 kontraktów ta marża wynosi na futuresach w ciągu dnia około 10 000 euro, to już mamy około 30 000 euro musimy mieć na rachunku, żeby tą strategię stosować, grając duży kontrakt na DAX-a. So for your trading, you always have to think about what are the key factors of your strategy, what is the largest drawdown and stuff, and then you have to decide what product do you want to trade. Yeah, do you want to trade the large DAX 25 euro a point? Do you want to trade the small DAX future with 5 euro per point? Or maybe you better trade a CFD because your account is not big enough for the future market. So it doesn't matter actually. You just have to make the right decision. If you're making the wrong decision, you might not survive long enough to profit from such a strategy. Jest bardzo ważne, żeby znać przy każdej w ogóle strategii, żeby znać kluczowe aspekty kluczowe czynniki tej strategii. Tutaj dzięki temu możemy podjąć właściwe decyzje. Albo będziemy grali dużym kontraktem na DAX-ie, który jest kotowany, tak jak powiedziałem, 25, bądź też małym kontraktem, bądź też kontraktem CFD. Więc tutaj już jest kwestia własnej decyzji, na jakim rynku, z jakim kapitałem będziemy chcieli ewentualnie używać tej strategii. So another thing, if you have strict rules and you really know in which situation do you take a trade, where do you enter, where's your stop, where's your target, how do you exit, you have the possibility to build an automation around this strategy. And you do not have to sit in front of your desk all day because your trading software will take care of your trading. And that's, for me, in the years that I'm trading, that's the best thing I ever did to build automation around my trades. So I do not have to enter manually. This strategy is running completely automatically on my account. Więc mają założenia jasno określone zasady wejścia, wyjścia czy prowadzenia stop-lossa. Mogę w pełni zautomatyzować tą strategię i tą strategię, którą używam, oczywiście można zagrywać manualnie, siedząc cały dzień przed komputerem, ale Martin tą strategię ma w 100% zautomatyzowaną. So
What's also important is I said you should take care that your winners are bigger than your losers. And this is in every time frame. If you take care of every single trade, your average trade, your average winner should be bigger than your average loser. We have it here. Average winning trade is 1,500 euro or 1,400. Average losing trade is only 600. So the winners in average are a lot bigger than the losers. Bardzo ważnym elementem w tradingu jest to, żeby trzymać zyski. Oczywiście to jest średnia zysków powinna być przynajmniej dwukrotnie większa od średniej wartości tutaj strat. Jak tutaj widać na tym rachunku, transakcje wygrane to około średnia, oczywiście to jest około 1418 euro, a transakcje stratne, ich średnia to jest 602 euro. So, and it's important actually in every time frame. If you're looking at your trading days, the good days where you earn money should be more money than on the bad days where you're losing money. Yeah, this is what you have to take care of. Tutaj widzimy, to jest wykres, to jest dystrybucja wszystkich trade'ów, czyli u góry widzimy zyskowne. Widzimy zresztą po słupkach, że one są znacznie wyższe niż te słupki, oczywiście czerwone to są pozycje czy transakcje stratne. This is the distribution of the trading month over the last years. It's the same story. The months that are really good should be much more profitable than the losing months cost you. You see, there are a lot of months where I'm not able to earn money with this certain strategy, where I'm actually losing money. And that's the reason why I have more than one strategy. I have 4 main strategies for the DAX, and I trade them automatically at the same time. So on the month where one strategy is losing, another one is winning. So I'm able to scale all the losers against the winners. But it's important that the winning phases are more profitable than the losing phases cost you money. Więc tutaj przed chwileczką widzieliśmy dystrybucję, to były dystrybucje dzienne, teraz widzimy dystrybucje miesięczne. Są tutaj też miesiące, w których ta strategia po prostu nie zarabia. Więc muszę mieć też tutaj takie wyjście, że tak powiem, awaryjne i jeśli chodzi o DAX-a, to mam dokładnie 4 strategie, które używam, więc jeżeli ta strategia nie spełnia warunków, to mam jeszcze 3 pozostałe, które używam i one są w pełni zautomatyzowane. And actually the last thing I will show you is this is the distribution of this strategy over the time of the day. And as you can see, all the profits are on the trades that I realize at the end of the day. All the other times, these are all trades that are stopped out on the way to the end of the day. So I really don't take care about these. I don't care. I'm looking for the trades where I'm able to stay in the trade until the end of the day. This is what brings the profit on the account. Więc tutaj widzimy dystrybucję również w czasie i widzimy, że no tutaj godzina 22, czyli zamknięcie sesji. Większość transakcji jest oczywiście zamknięta na koniec dnia. Świadczy to o tym, że szukam po prostu takich dni tradingowych, które są rzeczywiście bardzo, bardzo mocne. Stąd też ta egzekucja, czyli większość transakcji jest zamykana. Jak nie na celu, to oczywiście to jest na ostatniej świeczce. Więc w ciągu dnia raczej tutaj nie występują jakieś bardzo negatywne, znaczy no nie mamy tutaj jakiegoś negatywnego obrazu rynku, więc te transakcje, które są już brane, to zazwyczaj mają zamknięcia na koniec dnia. So in the end I have 2 advices for you. The first one is always take care of your risk. Think about how much money are you willing to risk on one trade? How much money are you able to risk on one trade, depending on your strategy? And the second advice is stop doing this intraday trading, getting in and out of the market and flipping positions around and being short and then being long again and then being short again. That's really stupid. You would not be able to earn money with this on the market. Try to keep your position as long as possible.
Więc dwie rady, które mogę dać na sam koniec, to przede wszystkim zwracajmy uwagę na wielkość pozycji i na zarządzanie kapitałem. I druga rada, nie próbujcie Państwo być cały czas na rynku w ciągu dnia bez żadnej strategii, spekulując oczywiście na jakichś bardzo małych interwałach, wchodząc w transakcje long, short na przemian, bo w ten sposób handlując nie zarobimy żadnych pieniędzy. Okay, that's it so far. Our time is over. There was something more I wanted to show you. It's a kind of tool I'm using for getting a hint which strategy is a good strategy, which market is good at the moment, which is not. So I think I'm planning to do a webinar with a smart trader maybe next week or the week afterwards. So if you're interested in learning some more and getting some hints of good tools that you could use, you should stick to Smart Trader and we're going to show you this. Jesteśmy już tutaj po czasie, czas się skończył, więc chciałem jeszcze tutaj parę rzeczy Państwu zaprezentować. Niestety nie mam już tutaj czasu, ale w najbliższym czasie, myślę, że za 2 tygodnie zrobimy wspólnie z Martinem webinar i Martin będzie w stanie pokazać jeszcze kolejne strategie, które używa właśnie do tradingu na DAX-ie. To są automatyczne strategie. So if you have any questions about what you just heard, I will be available now at the booth number 22. It's together with the Gina trader and next to Smart Trader. So I will be there until 3 o'clock, I think, and at 3 o'clock I will be on the XTB booth and doing some analysis, so you could think about which market you would like to see me analyzing, and I would do it there live on the X station and show you what I think what the certain market is about to do next week. So now at booth number 22 and at 3 o'clock at the XTB booth for tutaj showing po some wyjściu z sali, analysis. po lewej stronie Martin za chwileczkę będzie na stoisku, więc można mu zadać jeszcze pytania. To jest stoisko Agina Trader, więc będzie można łatwo Martina znaleźć. O godzinie 15 Martin będzie na stoisku XTB, będzie robił prezentację, będzie robił po prostu analizę poszczególnych rynków. Myślę, że Państwo również będą mogli Martinowi tutaj zadać pytania i posłuchać jego analiz. Także my Państwu dziękujemy. Yeah, so thank you very much for Dziękuję listening. bardzo.